Tej nocy Reksio spał bardzo niespokojnie. Męczyły go koszmary. Ocknął się nagle i stwierdził, że coś dziwnego dzieje się dookoła. Przeczucie nie myliło go. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. Koko! Świat dotąd nie widział takich rzeczy, koko! Śpię sobie, proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę. Wsiu, bziu, jacyś kosmici zakradli się do kukurników. No to wybiegam i nie wiem, co robić dalej, koko. Co za koszmar. Co oni sobie myślą? Ci kosmiczni piraci tak porywać moje koszki w środku nocy. Reksio spojrzał w niebo i naliczył aż 20 zbliżających się spotków kosmicznych. Powstrzymam je, pomyślał. Tylko potrzebna mi jest jakaś broń. Nie namyślając się długo, Reksio chwycił worek pełen buraków. I tak oto nasz dzielny pies dał kosmitom bobu. To skonała robota, Reksiu. Uciekali, aż się za nimi, że tak powiem, kukurzyło. Niestety, moja młodsza siostra Angelika została uprowadzona przez obcych. No nie wierzę. Uprowadzona przez obcych? To dranie. Mnie uprowadzili całą wioskę czarnych kur. Przekopałem się pod całym oceanem, żeby wam o tym powiedzieć. Bo tak sobie myślałem, że skoro pies dał sobie radę z piratami, to może też poradzi sobie z kosmitami. Reksio stanął przed nie lada dylematem. Podróż w kosmos wydawała się szaleńczym pomysłem. Ktoś jednak musiał uratować porwane kury. Ach, Angeliko, Najpierw zabrali mi brata, bliźniaka, jednojajowego, mojego małego Kornelka, a teraz zabrali mi ciebie. Naprawdę? Naprawdę gotów jesteś polecieć za nimi w pościg? Unieść się wysoko ponad ziemię? Polecieć w kosmos? Pozostał tylko jeden problem. W jaki sposób Reksio miałby polecieć w kosmos? No właśnie. Dajcie mi jakieś 2 godzinki na wynalezienie odpowiedniej technologii i przygotowanie projektu kosmicznego w wahadłowcach. Moduł transgalaktyczny. Aha. Blastery? Dobrze? Nie. To słabo wygląda. A tu dokleimy napęd, może warpowo-zbożowy. I na koniec obwiążemy wszystko z sznurem jonowym. Panowie, kończyłem projekt. Będziemy potrzebować kilku przedmiotów. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to za godzinę będziemy gotowi do startu. Reksiu, zapraszam cię do warsztatu. A oto projekt komicznego, to jest oczywiście kosmicznego wahadłowca. Reksio ochoczo zabrał się za szukanie części potrzebnych do budowy statku kosmicznego. Wódz kurczaka ze zgryzoty sam się oskubał. A królewna to się ledwo zmieściła. Musieli przylecieć specjalnym transportowcem. Widzę, masz już główny silnik.
Bałem się, że nie znajdziesz na naszym podwórku w pełni sprawnego silnika obcego pochodzenia, ale na szczęście udało ci się. O, znalazłeś wiadro. Zróbmy z niego silnik awaryjny. Konewka, doskonale. Rezerwowy silnik z odprowadzaniem nadmiaru kropelek. Pora na polar. Już myślałem, że nigdy nie pozbędę się tego grata, a tu patrz, moduł mieszkalno-sterujący jak znalazł. Drewniana balia, dobrze. Początkowo myślałem o zastosowaniu specjalnej tytanowej osłony, ale w końcu stwierdziłem, że balia będzie lżejsza. Zaplanowałem użycie obcej technologii. Rozejrzyj się, Reksiu, wokół kurników. Może coś tym kosmitom odpadło. Piecyk służy do dodawania gazu. Aby wcisnąć gaz do dechy, trzeba pociągnąć za sznurek, tak by piecyk zbliżył się do drewnianej bali. Proste i logiczne. A tu lejek czasoprzestrzenny. O, to jest napęd awaryjny na wypadek, gdyby przestało wiać. Nie mam pojęcia, do czego to służy, ale wygląda dobrze. Ten chwytak służy do uzupełnienia zapasu paliwa. Grabie mocy. Doskonale. Antena, dobrze, służy do nawiązania łączności pomiędzy balią a piecykiem. Ta lampka to kamuflaż. Z daleka statek będzie wyglądał jak gwiazda. Aha, moduł napędowy już jest. To teraz może napęd do niego... jeśli przyjrzysz się schematowi, zobaczysz, że potrzebny będzie nam chomik, 1 sztuka. Jeszcze jeden kandydat na astronautę, chomik diesel. Zapraszamy. Tak. Rura spustowa, przydatna niezmiernie. O, pięknie! Zamontowałem ten wynalazek na wypadek, gdybyś natknął się w kosmosie na zatkaną czarną dziurę. No, gotowe. Czyż nie jest wspaniały? Czyż nie jest nowatorski? Pozostaje tylko jeden problem. Kto zasiądzie za sterami? Kto pokieruje naszym wajchadłowcem? No kto? Nie macie pilota? Co wam powiem, macie szczęście. Komandor Kretes, do usług. Doskonale, komandorze! Swojego czasu skończyłem korespondencyjny kurs pilotażu międzygalaktycznego. Poprowadzę ten statek. Może przejdźmy teraz od słów do czynów. Panowie, zaczynamy odliczanie! No piękny patos, piękny, a teraz przestańcie sobie salutować, właźcie do pralki i zapnijcie paski. Klinowe, od bębna. Gotowi? Wybieram program K, jak kosmos. 60 stopni to kąt nachylenia. Uwaga! Powodzenia! O, szkurcze pieczone. Zapomniałem wyłączyć program prania wstępnego. Za późno. Nie szkodzi. Dadzą radę. Nie wierzę. Kogut nie wyłączył prania wstępnego. Przynajmniej dodał płynu kokolino.
moje futerko nigdy nie było takie mięciutkie. Dotknij. Tak, widzę ich. Za nimi! Poruszamy się w kółko? Mnie się wydaje, że lecimy prosto. Okazało się, że trzeba skalibrować kreta, czyli wyregulować mu okulary. Obawiam się, że będziesz musiał mnie skalibrować. Nie mając dużego doświadczenia na tym polu, Reksio domyślał się, że obraz, który kret widzi lewym okiem, powinien zgadzać się z obrazem, który kret widzi prawym okiem. Kto by się spodziewał? A to co? Ho, ho, ho! A to co? Widzę. Teraz wszystko się zgadzam. Możemy lecieć dalej. Porywacze kierowali się w stronę drogi mlecznej. Reksio i komandor Kretes ruszyli w pogoń. Ruszajmy w pogoń. Droga mleczna okazała się niezwykle wygodną kosmiczną autostradą. Niestety, po niedługim czasie nasi gwiezdni podróżnicy natrafili na poważną przeszkodę. No nie wierzę. Roboty drogowe. O, roboty drogowe. Roboty łatają czarne dziury w gwiezdnym asfalcie. Mleczna droga jest zamknięta, proszę lecieć objazdem. Zresztą i tak dalej są blokady. Samoobrona z Plutona domaga się równego oddalenia wszystkich planet od Słońca. Grożą, że zbojkotują Układ Słoneczny. Porywacze wybrali objazd. Ruszajmy za nimi. Obawiam się, że powoli kończy się nam paliwo. Komandor Kretes nie mylił się. Paliwo rzeczywiście zaczynało się kończyć, a chomik Diesel robił się coraz bardziej głodny. Nie ulegało wątpliwości, że trzeba będzie rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. Trzeba rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. No co, u licha? Pancerz się nam trochę wygiął. Nie dziękuję. Nie potrzebuję dodatkowej kalibracji. No nie wierzę. No pancerz się nam Wajchadłowiec zaczął spadać. No nie wierzę. Spadamy. Na szczęście nasi bohaterowie wpadli wprost w dziurę czasoprzestrzenną. Wpadamy w dziurę czasoprzestrzenną. Jak się wkrótce okazało, dziura zupełnie przypadkowo doprowadziła ich do miejsca, gdzie prowadzone były roboty drogowe. O, roboty drogowe. No nie wierzę. Indianie. Opuszczam chomika. No co, u licha? No uważam. Zeusie. Opuszczam chomika. No co, u licha? No nie, opuszczam chomika. O, widzę koniec tej męczarni. Przed nami przesławny układ Kurana. Ani chybi, właśnie tam zmierzają porywacze. W skład układu Kurana wchodziły 3 ciała niebieskie. Tajemniczy księżyc Indor, który rzeczywiście był niebieski, pustynna planeta Kurakis, z daleka raczej czerwona, oraz sam Kuran, potężny i żółty niczym żółtko w jaju. Uciekają za Kurana. Mamy ich. Masz złe przeczucia? Złe przeczucia Reksia niestety się potwierdziły. Za Kuranem ukryty był potężny i potworny No obiekt. krąćce. A co to za potworne jajo? I co tak potwornie śmierdzi? Rzeczywiście jakieś małe pojazdy tu lecą i... Strzelają do nas kosmicznym makaronem! Zawracamy! Nasi bohaterowie nie mieli szans. Mimo że chomik Diesel rozpędził kołowrotek niemal do Coś nam 3 chyba odpadło, prędkości kosmicznej. Reksiu. Siły wroga były przytłaczające i działały z zaskoczenia. Trafiony kosmicznym makaronem wajchadłowiec Reksia runął na powierzchnię Kurana. Nasz wajchadłowiec runął na powierzchnię Kurana! Wydawało się, że to już koniec. Że nasi bohaterowie nie mają żadnych szans. Historia ta miała się jednak potoczyć inaczej.
umierać. Tak. Spróbujmy użyć napędu awaryjnego. Do wiosła! Chyba jestem w jednym kawałku. Nasi bohaterowie mieli wyjątkowe szczęście. Nikomu nic się nie stało. Niestety Reksio wisiał zaplątany w sznur konopno-jonowy i nijak nie mógł się wyplątać. Zupełnie tak samo jak kiedyś, na wraku statku. Komandor Kretes musiał coś wymyślić. Muszę coś wymyślić. Muszę coś wymyślić. Gdybym tylko mógł uwolnić chomika Diesla. Komandor zasiadł za sterami krabochodu. Chomik Diesel był wolny. Teraz należało pomóc mu w uwolnieniu Reksia. Komandor Kretes odważnie chwycił dwa wystające kabelki. Dzięki odwadze chomika Diesla i poświęceniu komandora, Reksio został uwolniony. Niestety, pojazd kosmiczny znajdował się w opłakanym stanie. Trzeba było znaleźć kogoś, kto umiałby go naprawić. Reksio i komandor rozejrzeli się po pomieszczeniu. Wyglądało na to, że znajdą tu odpowiedź na wiele pytań. Diesel, paruj przy wajchadłowcu. My idziemy po pomoc. No nie wierzę. Pies z gwiazd. A więc przybyłeś. Przybyłeś nas uratować. Przepowiednia nie kłamała. Jak to? Jaka przepowiednia? Że nadejdzie pies, który przepędzi stąd złego kuratora i wyzwoli Kuran. Od dawna dostajemy pocztą z galaktyki dziesiątki obrazów, które zwiastują twoje nadejście. Przybyliśmy uratować kilka kur, a nie wyzwalać planetę. A cóż to za przystojny kret? No, nie wierzę. Aleś ty piękna. Oczywiście, że pomożemy. Możemy podbić cały kosmos w imię miłości. O, jaki jesteś słodziutki. Na szczęście nie musisz podbijać kosmosu, głuptasku. Plan jest prosty i praktycznie gotowy. Zaraz, od czego by tu zacząć? Może zadawajcie mi pytania, a ja na nie odpowiem. Mam na imię Molly. Jestem przywódczynią kretońskiego ruchu oporu, zwanego również La Resistance. To oczywiście ściśle tajna informacja. Molly? Piękne imię. Piękne. Jestem Kretes. Komandor. W stanie spoczynku. Do niedawna. Miło mi cię poznać, komandorze. To Kreton, zwany obecnie Kuranem. Od wieków zamieszkiwały go wyłącznie Krety. Z czasem osiedliło się tu też nieco kur. Kury i Krety jednak zawsze żyły w pokoju i harmonii. I wtedy pojawił się kurator i jego szturmowcy.
Część kur wcielił do swojej armii, a większość wywiózł. Aby wysiadywały mu wielkie jajo, które umieścił na orbicie. My, krety, musieliśmy zejść do podziemi. Jajo, potworne jajo Kratora. Właściwie nie wiemy, do czego ma służyć, ale na pewno do jakichś podłych planów. Poza tym, jajo śmierdzi. Księżyc Indor zamieszkują Bindory, czyli dwugłowe indyki. To właśnie tam kurator umieścił generator pola, które chroni jajo. Kuratis to niewielka pustynna planeta, znana z lebiotki uprawianej tam przez plemię fermentów. Kurakisem rządzi lokalny wataszka Żabba Harkokokonem. Niezbyt sympatyczny jegomość, wierzcie mi. Nie przejmujcie się, że zniszczyliście nasz składzik. Bardziej szkoda waszego pojazdu, ale myślę, że Jean-Paul będzie w stanie go naprawić. To Jean-Paul Chrétien, nasz człowiek od kreciej roboty i miłośnik majsterkowania. Kapitan Maldurf von Kretow. Kret, który stoi za wszystkimi naszymi najbardziej spektakularnymi sukcesami i wpadkami. Na zdjęciu stoi akurat za Krettim i Jean-Paulem. Nieprzypadkowo. W piwnicy budujemy coś bardzo, bardzo tajnego. Nie mogę was tam wpuścić bez pozwolenia kapitana von Kretoffa. To Czeko Para, założyciel naszego kretońskiego ruchu oporu. Viva la Resistance. Chlebki? Zupełnie o nich zapomniałam. Oficjalnie prowadzimy tu piekarnię. Te chlebki mają po 100 lat. Służą za kamuflaż. O co to za dziura? No właśnie. Niedawno moi towarzysze zostali przyłapani przez szturmowców kuratorium na wykonywaniu kreciej roboty i uwięzieni w więzieniu po drugiej stronie ulicy. Zaczęłam przygotowywać podkop, ale to nie jest na moje delikatne pastokietki. To pierwsza część planu. Musicie uwolnić członków La Resistance z więzienia. Czy wykonasz to zadanie dla mnie, komandorze? Oczywiście. Świetnie. Ruszaj, jak tylko będziesz gotowy. Wystarczy, że trochę pogłębisz mój podkop i już będziesz u celu. Komandor Kretes zagłębił się w tunelu. Zadanie nie było wcale takie łatwe. Wkrótce miał się przekonać, jak wiele niebezpieczeństw czyha na biednego Kreta pod powierzchnią Kurana. Och, jak wiele niebezpieczeństw czyha tu na mnie. Komandor przekopał się pod murem więziennym. Cel znajdował się już bardzo blisko. Cel znajduje się już bardzo blisko. Dzień dobry. Komandor nie załamał się. Postanowił spróbować jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz.
Kretes dotarł do celu. Za chwilę miał poznać legendarnych członków kretońskiego ruchu oporu. Był bardzo podekscytowany. No nie wierzę, udało mi się. No nie wierzę, Molly przysłała kogoś z odsieczą. No nie wierzę, znowu mi się nie udało. Jestem komandor Kretes. Niezmiernie mi miło was ratować. Chrétien, Jean-Paul, Chrétien, do usług. Kapitan Malnur von Kretow. Cała przyjemność po mojej stronie. Ten trzeci to nasz niezastąpiony druh, Kreti Kretonen. Molly mówiła, że na pewno dzielnie stawiacie tu opór. To prawda, zwróć uwagę, że Kreti opiera się o ścianę. Cały Kreti nigdy się nie poddaje. Nigdy. O, a teraz prowadzi działalność wywrotową. No, nie traćmy czasu. Ruszajcie przodem. Ja będę ubezpieczał tyły. Krety ruszyły w drogę powrotną. O, Kretesie! Tak się bałam o ciebie, byłeś bardzo, bardzo dzielny. To wszystko dla ciebie. Ja się cieszę. Jean-Paul i Kreti zajęli się już waszym pojazdem. Powiedzą wam też o następnym zadaniu. Możecie też zejść do piwnicy. Kapitan von Kretow chce wam coś pokazać. Muszę dopracować szczegóły naszych planów. Kretesie, pomożesz mi w tym? Mam nadzieję. Chcę ci coś pokazać, Reksiu. Pracujemy nad tym od dawna. Widziałeś kury wysiadujące wielkie jajo kuratora, prawda? Oto przedstawiam ci odkurzacz. Przy pomocy tego urządzenia odkurzymy jajo z kur i będzie ono odkurzone. Ale najpierw trzeba wyłączyć generator pola siłowego na indorze. Jak zamierzamy wylecieć z tym na zewnątrz? O tym nie pomyślałem. A potem oni polecą tu, a my tu. Bynajmniej. Naprawimy statek, ale musisz zdobyć pilnik. Bez pilnika w ogóle nie ma co zaczynać. A potem oni polecą tu, a my tu. Bynajmniej. Pilnik? Pamiętam, że kiedyś wypiekaliśmy chlebki z ukrytymi pilnikami i dostarczaliśmy je naszym więzionym towarzyszom. No nie wierzę, znalazłeś pilnik. No, Kreti, do roboty. Proszę, gotowe. Polecicie na Księżyc Indor. Waszym zadaniem będzie zniszczyć generator pola siłowego, które chroni jajo. Kreti poleci z wami. Przyda się, żeby w razie czego stawić opór wrogom. Może też popilnować statku. To już? Idę. Do zobaczenia, ukochana. No, trzymanko. Reksio, komandor i Kreti Kretonen wystartowali wprost ze składu ruchu oporu i skierowali statek w stronę księżyca Indor. Znowu w kosmosie. Kreti, lubisz latać w kosmos? No właśnie, może jest chory. Reksiu, co my właściwie mamy robić na tym indorze? Zniszczyć generator pola siłowego. Psie, co to jest w porównaniu do uwolnienia kretów z więzienia? Prawda, Kreti? Kreti? Lądowanie na Indorze przebiegło dla odmiany spokojnie i bez większych problemów. To my idziemy. Kreti, popilnujesz wajchadłowiec? Jakby co, stawiaj opór.
Reksio i komandor Kretes skierowali się ścieżką w kierunku pobliskiej wioski. Kret i Kretonen pozostał, aby przypilnować wajchadłowiec. Witamy w wiosce Ciapciu Lepcich. To najwspanialsza wioska na całym Indorze. Dużo lepsza od tej potwornej wioski Motykiuszów. My, Ciapciu Lepci, żyjemy rządzą zemsty. Chodzi o naszych sąsiadów Motykiuszów, tfu, nie o kuratora. Dawno temu żyliśmy z nimi w zgodzie. W ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić. Pewnego dnia pożyczyliśmy im pewien bardzo ważny przedmiot. Bardzo był dla nas ważny i cenny. A ci Motykiusze nigdy nam go nie zwrócili. I jeszcze upierali się, że oddali. No właśnie. To wybudowaliśmy mur i odtąd nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Nic a nic! Ach, ta waśń rodowa, ten mur, który nas rozdziela. I jak tu kogoś kochać w takich warunkach? A co się stało? Jestem Julita z Ciepciu Lepcich. Nieszczęśliwie zakochana w Romanie Motykiuszu. Musisz tak paplać. Ach, ta waśń rodowa, ten mur, który nas rozdziela. I jak tu kogoś kochać w takich warunkach? Możemy sobie tylko czasem pogulgotać przez szczeliny między kamieniami w murze. Może zdołamy jakoś pomóc? Może mogą. Zanieś ten list Romanowi, proszę. Niestety przez ten mur trzeba nadłożyć sporo drogi, aby dotrzeć do sąsiedniej wioski. Wznieśliśmy ten mur, aby odgrodzić się na dobre od Motykiuszów. Tych kradziejów. To nasza połowa totemu. Oczywiście ta lepsza połowa. To połowa totemu, która przypadła w udziale Motykiuszom. Tfu! To jest generator pola siłowego, postawiony przez kury kuratora, aktualnego pana księżyca Indor. Jeśli mogę spytać, nie przeszkadza wam to, że zostaliście pozbici i zniewoleni przez kuratora? Tak tylko pytam. Dopóki Motykiusze też są zniewoleni, zupełnie nam to nie przeszkadza. Reksio wyruszył na niebezpieczną wyprawę. Zostanę tu i będę pocieszał biedną Julitę. Po wielu przygodach dzielny Reksio dotarł do generatora pola siłowego. Generator wycelowany był w widoczne na niebie jajo. Konstrukcję generatora oparto o technologię wielkiej śruby. Gdyby tylko udało się ją odkręcić, pomyślał Reksio. Generator był pilnie strzeżony przez kury. Reksio postanowił nie wychodzić ze swojego ukrycia i dobrze się wszystkiemu przyjrzeć. Reksio postanowił, że wróci do generatora, kiedy tylko będzie miał gotowy plan jego zniszczenia.
I sklęciem byłem, kiedy ojciec wyruszył, aby oddać im ten bardzo ważny przedmiot. A skoro ojciec powiedział, że idzie oddać, to go na pewno oddał. Ten totem jest jak miłość nasza, murem przedzielona. Zali uda się kiedyś połączyć obie połówki totemu w jedność? List, że masz? Od Julity mojej? Jakże mam ci dziękować? I otóż, kocha, powiedz Julicie, że ja też. Julitto, moja Julitto, dłużej żyć bez ciebie nie mogę. Niechże skończy się małdręka. Witamy, przybyszu, w naszej pieczarze. W czym możemy ci pomóc? Od lat gotujemy w kociołku miksturę na odzyskanie pamięci. Brakuje nam już tylko 6 ziół. Proszę, pomóż nam je zdobyć. Zioła, które trzeba zebrać i wrzucić kolejno do kociołka, to bumbedal, rambedal, bumbumea, gupidamis, gupidula i rambodula. Pamiętaj, trzeba je wrzucić dokładnie w tej kolejności. Udało się! Udało się! Udało się! Udało się! Udało się! Ten aromat. Czujemy, że powraca nam pamięć. Tak! Wszystko pamiętamy. Jesteśmy głowami rodu Motykiuszów. Ojcami małego Romanka. Szliśmy odnieść drogim ciapciu lepcim ten oto kociołek. Kiedy wilkoni spuścili nam na głowy ciężki głaz. Odgrodzili się murem przez ten kociołek? Co myśmy narobili? Proszę, weź ten kociołek i zanieś go ciapciu lepcim. Możemy sobie tylko czasem pogulgotać przez szczeliny między kamieniami w murze. Dziękuję ci, Reksiu. Ola Boga! Toż to bardzo ważny przedmiot! Skąd masz ten kociołek? Stracił pamięć? To wiele wyjaśnia. No dobrze, ogłaszam koniec waśni rodowej. Motykiusze to przecież nasi bracia. Trzeba zburzyć ten mur. Romanie, mój kochany,
Czyżbyśmy mieli być wreszcie razem? Tylko kto się tego podejmie? I wtedy odezwał się dzielny komandor Kretes. Ja to zrobię. Zniszczę ten mur w imię zgody i miłości. Komandor zstąpił pod ziemię. Muszę uważać, żeby nie zrzucić sobie na głowę tych oto kamlotów. Zrobiłem. Mur runął! 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 Wiwat komandor Kretes! Nasze totemy znów mogą być jednością! Nasze narody mogą się zjednoczyć! Ojcze, to wy? To wy byliście tym starym piernikiem, co mieszkał w pieczarze? A byliśmy. Julito, aleś ty piękna, jak we śnie. Romanie, mój przystojny ty. Reksiu, komandorze, jakże możemy się wam odwdzięczyć? Pamiętaj, Reksiu, kluczem jest klucz. Totem posłuży nam za klucz do odkręcenia wielkiej śruby w generatorze! Do pracy! Bierzmy się do miłość. roboty. Bindory ogarnął wielki entuzjazm. Wyciągnęły z ziemi swój totem i udały się w stronę generatora. Taki był koniec generatora pola siłowego na księżycu Indor, a wraz z nim koniec rządów kuratora. Wkrótce Reksio, Kretes, a także niezastąpiony w pilnowaniu pojazdów kosmicznych Kretti ruszyli w drogę powrotną, żegnani przez rozradowane Bindory. Nigdy was nie zapomnimy. Reksio, niech Udało żyje! się. Bywajcie Niech żyje Powodzenia! niech żyje! Nigdy was nie zapomnimy. Niech żyje Do komandor! zobaczenia! Reksio, niech żyje! Dzięki za popilnowanie pojazdu, Kreci. Pole siłowe wyłączone. To co teraz? Wsiadamy w odkurzacz, tak? Odkurzamy jajoskór i wracamy do domu. Ręksiu. Też myślę, że to nie wystarczy. Trzeba wymyślić, jak zniszczyć to jajo. Zagraża całemu wszechświatu. Kto wie, jaka kryje się w nim niespodzianka.
Tym razem lądowanie w składziku La Resistance przebiegło bez problemów. Reksio i komandor Kretes natychmiast udali się zdać relacje z przebiegu misji na Indorze. I odkręcili tę śrubę i bum! Cały generator się rozpadł. Doskonale, doskonale. Wiedziałam, że się wam powiedzie. Ruszamy na jajo. Jak tylko kapitan Maldurf poradzi sobie z pewnym nieprzewidzianym problemem. Kreton 1. Molly, my z Reksiem myślimy, że samo odkurzenie jaja nie wystarczy. Reksio ma rację, trzeba je zniszczyć. Tylko to powstrzyma kuratora. Macie rację. Zastanawiałam się nad tym już wcześniej i nawet wiem, jak można to zrobić. Ale to niezwykle niebezpieczne. Trzeba dostać się do wnętrza jaja i przeprogramować osobisty komputer kuratora. No nie wierzę. Jedyną metodą, żeby dostać się na jajo, jest ukrycie się w jednym ze statków transportowych, które kursują między naszym portem kosmicznym a jajem. No nie wierzę. Port kosmiczny jest pilnie strzeżony. Aby się tam dostać, potrzebne jest dobre przebranie i przede wszystkim kod dostępu. No nie wierzę. Nasz przyjaciel z planety Kurakis, Ferment Kot, może mieć kod. W takim razie polecimy na Kurakis po kot. Dobrze, ja tymczasem uszyję przybrania dla was. Nim wyruszycie w podróż, porozmawiajcie jeszcze proszę z tym kretonem w piwnicy. O, jesteście! Mamy mały problem. Odkurzacz jest gotowy, ale nie mam pojęcia, jak wylecieć z nim z groty. To macie problem. No mamy. Lecimy teraz na Kurakis. Rozejrzymy się za czymś. Świetnie. I uważajcie tam na te wielkie czerwie. Kretiemu bardzo podobało się na Indorze. Podobno własnymi zębami rozszarpał generator, omal nie tracąc przy tym życia. Tak więc lecicie na Kurakis po kot, tak? Wasz pojazd jest gotowy do startu. Weźcie ze sobą Kretiego, po co ma stać i się kurzyć? To znaczy marnować swój potencjał. Na Kurakisie jest pełno wielkich czerwi, może trzeba będzie stawić im opór. I pomyślcie koniecznie, jak wydobyć odkurzacz z groty. Aż kreton z tego Maldurfa. Reksio, komandor Kretes i jak zwykle milczący uparcie Kreti wyruszyli w kolejną misję. Własnymi zębami, co, Kreti? No nie wierzę. Wajchadłowiec zgrabnie wylądował niedaleko wioski Fermentów. Właśnie tam nasi bohaterowie spodziewali się spotkać kota Kotta. O, wioska fermentów. To my idziemy. Kreti, rozumiem, pilnujesz statku. Gdyby pojawiły się wielkie czerwie, to rozszarp je własnymi zębami. Reksio i Kretes ruszyli w stronę wioski Fermentów.
Reksio i Kretes wkroczyli do wioski fermentów. Niestety, wioska wyglądała na opuszczoną. Wioska wygląda na opuszczoną. Legendarna uprawa lebiotki też wyglądała na opuszczoną. Nie wiem, co to za miejsce, ale też wygląda na opuszczone. Jeśli to kogokolwiek interesuje, zostałem uprowadzony do twierdzy barona Żabby Harkokokonena. Chyba musimy iść tędy. Nie pozostawało nic innego, jak udać się do twierdzy barona Żabby Harkokokonena. No na to wygląda. A drzwi są zamknięte. I to w jakiś skomplikowany sposób. Dzień dobry. No nie wiedzie. Udało się. Wchodzimy. Wnętrze twierdzy wypełnione było mrokiem. Chwilę trwało, nim oczy Reksia i okulary Kretesa przyzwyczaiły się do panujących ciemności. To, co ujrzeli, przeraziło ich śmiertelnie. Ojej, to przerażające! Zamrozili kota w bryłę lodu. Nie, nie zupełnie, ale podoba mi się ten pomysł. Na potężnym tronie, zmuszającym wszystkich do patrzenia na niego z żabiej perspektywy, siedział Baron Żabba Harkokonen w całej swojej rozlazłości. Jam ci jest. Jeśli zaś chodzi o waszego przyjaciela Fermenta Kotta, aktualnie zajęty jest pozowaniem do rzeźby Zniewolony Umysł 2. Witam, jestem Kot. Jeśli przyszliście mnie uwolnić, to nie liczcie na zbyt wiele. Przybywamy od Molly. Potrzebny jest nam kod otwierający wrota portu kosmicznego na Kuraniu. Cicho! Nie tutaj! Żabba to daleki kuzyn kuratora. Nie może się dowiedzieć. Musicie mnie stąd wydostać. Baronie, a nie wypuściłbyś kota? Jak dla mnie, rzeźba wygląda doskonale. Nie chodzi o rzeźbę. Potrzebuję trochę ledutki, którą on uprawia, a której nie chce mi dać. Nigdy nie dostaniesz mojej lebiotki, grubasie. Próbujemy obrazić barona, tak? Mówiłem ci, że efekt jest chwilowy. Po kwadransie twój brzuch powróciłby do normalnych rozmiarów. Widzicie, przybysze, właśnie w tym cały problem. Przytyłem ostatnio kilka kilo, ale biutka, jak zapewne wiecie, jest w stanie wszystko zmniejszyć. Na przykład mój brzuch. Zapisz się lepiej na aerobik. Szkoda lebiotki. Dam wam szansę. Za chwilę na moim prywatnym stadionie rozpoczyna się wielki wyścig. Jeśli go wygracie, uwolnię Kotta i zapiszę się na aerobik. Czy któryś z was podejmie wyzwanie? Ech, podejmę to wyzwanie. Niech wam będzie. komandor Kretes wyruszył na spotkanie przeznaczenia. Przeciwnikami Kretesa w tradycyjnym wielkim wyścigu o róże pustyni okazali się najtwardsi i najlepsi piloci galaktyki, a pojazdy, którymi dysponowali, niejednego mogły wprawić się w posłuch. Kretes nie przejął się tym specjalnie i postanowił po prostu robić swoje. Po prostu będę robił swoje. Witam wszystkich gości, już za chwilę rozpoczniemy kolejny wielki wyścig. Uwaga, gotowi, start! Oto przed Państwem najtwardsi i najlepsi piloci galaktyki oraz nikomu nieznany komandor Kretes. Przypominam, że zawód
zawodnicy muszą pokonać 5 okrążeń, podczas których wszystkie chwyty są im dozwolone. I mamy zwycięzcę wyścigu. No, nie wierzę, to komandor Kretes. Wiwatom nie było końca. Burakis miał nowego bohatera. Wygrałem. Gratulacje, to było wspaniale. Cóż mogę rzec? Umowa to umowa. Kot jest wolny. Świetnie. Biegnę do mojej lebiotki. Mam nadzieję, że jeszcze coś z niej zostało. Te czerwie są bardzo na nią łase. Czekam na was w wiosce. To my też już będziemy szli powoli. Właśnie. Sport to zdrowie. Rób brzuszki. Kajakiem to może lepiej nie. Ale chociażby... O, albo boks aerobik. Przekonaliście mnie. Od dzisiaj rozpoczynam nowe życie w stylu sportowym. Super. Żegnajcie, przyjaciele. Żegnaj. Ale się zdenerwowałem. Ledwo zniknąłem, a od razu czerwie przypuszczają atak na lebiotkę. Musicie mi pomóc. Co mamy robić? Młode czerwie, bo o nich mowa, są niezwykle łase na lebiotkę. Praktycznie zupełnie od niej uzależnione. Opracowałem specjalną terapię muzyczno-taneczną, która pozwala im zwalczyć uzależnienie. Biegnijcie szybko do tych kadzi, w których rośnie lebiotka. Weźcie magnetofony i do roboty. Ja zajmę się południową uprawą. Ruszajcie już! Reksio i Kretes ruszyli pędem w stronę uprawy, nie wiedząc do końca, co mają robić, by powstrzymać czerwie. Weźmy te magnetofony i spróbujmy dostać się do kadzi. Aby ochronić lebiotkę przed czerwiami, fermenci sadzili ją w specjalnych kadziach umieszczonych na wysokich słupach. Chytre czerwie wpadły jednak na pomysł, jak ominąć tę przeszkodę. Reksiu, patrz w górę. Lecą prosto na nas.
Wreszcie roztańczone czerwie dały spokój lebiotce i postanowiły natychmiast pójść do dyskoteki. Sam bym zakręcił obcasem. Dziękuję wam niezmiernie. Ocaliliście lebiotkę. W nagrodę możecie sobie wziąć trochę. O, fajnie. A do czego ona tak w ogóle służy? Lebiotka służy do chwilowego zmniejszania różnych rzeczy. A na przykład jakich? No, na przykład wyobraźcie sobie, że zbudowaliście pojazd kosmiczny w piwnicy i nie wiecie, jak go wystawić do ogródka. No i jak go wystawić? Posypujecie lebiotką, pojazd zmniejsza się do rozmiarów buta, wynosicie go do ogródka i po chwili pojazd powraca do swoich normalnych rozmiarów. Aha, bardzo praktyczne. Dziękujemy bardzo. No i jeszcze kod dostępu do portu. No już bym zapomniał. Łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. Nagrałem to dla was na taśmę, żebyście nie zapomnieli. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tym razem bez dodatkowych przygód nasi bohaterowie pokonali wąwozy wielkich czerwi i wrócili do swojego pojazdu. Kretti stał niewzruszony na posterunku, ale wygięte grabie i nadwyrężona przetykaczka dowodziły, że przez cały ten czas dzielnie stawiał opór wielkim czerwiom pustyni. Po chwili pojazd znów mknął w kosmos. Ciekawe, czy ta lebiodka rzeczywiście działa. Kreti, daj na chwilę twój beret. O, jak działa. I to jak? No nie rób takiej miny, nic się nie stanie twojemu beretowi. Zaraz wróci do swojego normalnego rozmiaru. W siedzibie kretońskiego ruchu oporu wszystko było zapięte niemal na ostatni guzik. No prawie wszystko. Reksiu, właśnie zapięłam ostatni guzik na twoim kostiumie. Niestety dla Kretesa zabrakło materiału. Będziesz musiał udać się na jajo sam. Komandor Kretes zostanie ze mną. Zdobyliście kod? Zdobyliśmy najukochańsza. Doskonale. Pozostał jeszcze tylko problem odkurzacza. Ci kretoni ciągle nie wiedzą, jak wydostać go z piwnicy. Możecie im pomóc? Kreton. Sam jesteś kreton? Skoro od początku wiedziałeś, to czemu mi nie powiedziałeś? Bo nie. Może go jakoś przeteleportujemy? To go przeteleportuj. Zaraz. A co ja tu mam w kieszeni? Lebiotka? No co lebiotka? Ach, oczywiście. Patrzcie i podziwiajcie. No nie wierzę. No nie wierzę. Za jakieś 10 minut odkurzacz wróci do swoich pierwotnych rozmiarów. To szkoda. Już myślałem, że się uda. Uda się, jeśli przez te 10 minut wyniesiecie go na dwór. A rzeczywiście. Kreton. No wracajmy do Moni. Cieszę się, że się udało. No, rozpoczynamy akcję. Weź przebranie. Jest trochę krzywe. Tutejsze kury dadzą się nabrać z daleka, ale na jaju lepiej się go pozbądź, bo aresztują cię za obrazę majestatu. Port kosmiczny znajduje się po drugiej stronie placu. I uważaj, na zewnątrz kręci się wielu żołnierzy kuratora. Powodzenia, Reksiu. Powodzenia, przyjacielu! Zaklinam się, że wydostanę cię z tego piekła. Reksio założył strój i wyszedł przed siedzibę ruchu oporu. Na placu kręciło się wielu żołnierzy kuratora.
Reksio dotarł do bramy prowadzącej do portu kosmicznego. Nadszedł czas, by sprawdzić poprawność kodu, który Reksio otrzymał od fermenta Kotta. Podaj kod dostępu. Łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. Kod prawidłowy. Zapraszamy serdecznie. W porcie panował duży bałagan. Reksio przycupnął za stertą jakichś pudeł i zaczął obmyślać plan działania. Mi się nie chce ich ładować. Sezamie uparty. Do 100 beczek zwietrzałego grochu. Do 100 beczek zwietrzałego grochu. Do 100 beczek zwietrzałego grochu. Minutkę jeszcze. Do 100 beczek zwietrzałego grochu. Mi się nie chce ich ładować. Mi Terezo. Mi się wydaje, że papuga mnie woła. Mi się wydaje, że papuga mnie woła. Miła pani, o co chodzi? Odwróciwszy uwagę strażników, Reksio zdołał ukryć się w niewielkim transportowcu, który wkrótce miał lecieć na jajo ze specjalnym zamówieniem dla kuratora. Nadeszła pora ostatecznej rozgrywki. Reksio wyczuwał obecność kuratora. Wiedział, że w przypadku spotkania z nim żadne przebranie nie mogło mu pomóc. Reksio wkroczył do mrocznego wnętrza jaja. Wysoko nad nim majaczyły kontury mostka dowodzenia jajem, gdzie znajdował się cel jego misji – główny komputer jaja. Aby dostać się na mostek, potrzebna niestety była specjalna karta dostępu. Reksiu, wiedziałem, że przybędziesz. A teraz poznaj moc mojego czasoprzestrzennego teleportera chaosu. Za chwilę wylądujesz dawno temu w odległej galaktyce. Reksio miał dużo szczęścia. Potężna broń kuratora przypadkowo przeniosła go do tej samej galaktyki, tylko jakieś 15 minut wcześniej.
Zapraszam na mostek dowodzenia. Reksio pochylił się nad Uruchamiam. komputerem. Potrzebny był pomysł, który raz na zawsze zniszczyłby jajo. Proszę wprowadzić nowe współrzędne ruchu jaja. Nowe współrzędne ruchu przyjęte. Uwaga, kurs kolizyjny. Zniszczenie jaja nastąpi za 5 jednostek czasu. Dziękuję. To było to. Zderzenie z gwiazdą powinno ostatecznie rozwiązać problem jaja. Teraz należało jak najszybciej stąd uciec i liczyć, że Kretom uda się odkurzyć na czas jajo z wysiadujących je kur. Liczyłem na to. Nie jeden już liczył z Reksiem i się nie doliczył. To samo czeka twoje śmieszne krety. Dobrze się domyślasz, Reksiu. Jestem twoim ojcem. Dałeś się nabrać. To taki żart. Nie mogłem się powstrzymać. Tak naprawdę jestem bratem bliźniakiem jednojajowym twojego kumpla koguta. Małym Kornelkiem. A teraz poznasz moc szpona. Tu komputer. Nim przepalą mi się wszystkie obwody, pragnę przypomnieć, że do katastrofy Pozostały 4. jednostki czasu. I teraz nic już się nie da Z tym zrobić. Ojej, szponie, co ty narobiłeś? Dzieło mojego życia zmierza ku zagładzie? Ja nieszczęsny. Przegrałem z Reksiem. I przegrałeś z Kretetem. Skakuj, Reksiu! Odkurzacz już tu jest! Musimy go osłaniać! Weźcie mnie ze sobą. Wrócę do brata i będę już grzeczny. Naprawię całe zło, które wyrządziłem. Słowo kuratora. No nie wierzę. Naprawdę go zabieramy? Reksio i kurator wskoczyli do wajchadłowca. Po chwili nadleciał odkurzacz i krety zabrały się za ratowanie kur. Przepraszamy za spóźnienie. Temu kretonowi, kapitanowi Maldurfowi, odkurzacz powiększył się w kieszeni. Zamontowałem wam działo. Użyjcie go koniecznie. Kiedy nagle Jajfantery atakują! Kornelek, chodź im powiedz, żeby Góra sobie na polecieli. pokładzie! Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. A masz, jajfantery. Potwierdzam zastanie. A masz, jajfantery. Potwierdzam zastanie. A masz, jajfantery. Potwierdzam zastanie. A masz,
Ratunek! Trafiony! A masz, ja w fajterze. A masz, ja w fajterze. Trafiony! Krety wraz z cennym ładunkiem kur odleciały dosłownie w ostatnim momencie. Jajo bowiem zbliżało się do kresu swojej wędrówki. Nic tu po nas. Dziennik gwiezdny, data kosmiczna 1500-1900, sektor Kurana. Nasz statek... Czy to nie jajo zmierza z wielką prędkością w stronę rozpalonej gwiazdy? Rzeczywiście. Przygotować się do manewru ratunkowego. Silniki waflowe, cała naprzód! Uratujemy to maleństwo. Dostaniemy medale od kuratora! Uwaga! Mamy je! Taki był koniec potwornego jaja. Przygotować się do skoków w nadprzestrzeń, co? No, chyba lepiej tak. Nic tu po nas. W całym układzie Kurana zapanowała wielka radość. Wszyscy bardzo się cieszyli, że jajo już nie śmierdzi i że kurator został pokonany. Nawet sam kurator się z tego cieszył. Komandor Kretes zaś cieszył się, że może spędzać czas w towarzystwie Molly. Wkrótce jednak nadszedł czas, żeby pożegnać się z przyjaciółmi i ruszyć w drogę powrotną. Właściwie to ja tu zostaję, z Molly. Postanowiliśmy wybudować wspólny kopiec i ryć długo i szczęśliwie w ziemi. O, Kretesie! Jean-Paul zamontował autokreta w wajchadłowcu. Nie musisz się niczym przejmować. Dolecicie bezpiecznie, choć jest ślepy jak kret. Autokret nie będzie potrzebny. Ja również lecę. Pokieruję tym pojazdem. Dziękuję ci, psie z gwiazd. Dziękuję za wszystko, a szczególnie za komandora Kretesa. Do zobaczenia, Reksiu! Jeszcze się spotkamy! Do zobaczenia! Drogi mlecznej! Do zobaczenia! Kiedyś, Reksiu! I nie dajcie się nikomu zniewolić. Viva la résistance! I tak Reksio, uratowawszy kury i przy okazji koguta Korneliuszka, wyruszył wreszcie do domu. To mój brat zbudował ten pojazd. Dosyć fajny. Angeliko Kokoko, Justynko Kokoko i wy, i inne kury, wróciłyście do mnie. A kto to? Czy to ty, Korneliuszku? Tak, to ja, bracie. Tak się stęskniłem. Odtąd będziemy już razem. Ach, Reksiu, jakże mam ci dziękować. Tak, dziękujemy ci, Reksiu. A gdzie właściwie jest Reksio? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Reksiu! Co stało się z Reksiem? Do kogo należy ten cień na ścianie? Tego dowiecie się w następnej części przygód Reksia. Molly, za chwilę Jean-Paul coś ci pokaże.
przygotuj się na szok. Dobrze. Poproszę następną animację. No nie wierzę. Kreti zrobiony jest z dekty, Niestety tak. a ja mu tak ufałam. Nam też trudno w to uwierzyć. Jak to możliwe, że nikt z nas wcześniej się nie zorientował? Ej, wcale nie jestem zdechty. Tego po prostu mam rolę. To nie wierzę. Mi się wydaje, że po prostu zapomnieli cię zanimować. Wcale nie. O, zobacz. To ma być animacja? Co chcesz? Bardzo dobra animacja. Prosta. Te. Jak chcesz wystąpić w następnym programie, Kreti, to się będziesz musiał bardziej postarać. Daj mu spokój, Jean-Paul.